Dobra, lecimy. Witamy serdecznie, dżentelmeni przy stole. Dzisiaj w odcinku typowo kolejarskim dla kolejofili, ale może też nie tylko, bo będziemy omawiali tak naprawdę gracza euro w świecie kolejowym, kolejowych tytułów, czyli Lony Olker, tak to się chyba po austriacku wymawia, czyli taki nietypowy twórca gier 18XX, który wprowadza dużo zamętów w ten gatunek, ale przez to może być ciekawą opcją dla osób, które są gdzieś spoza, że tak powiem, tego nurtu rzeki kolejowego. A więc witamy serdecznie, za mikrofonem dzisiaj I Irek. Piton, dobry wieczór, nieszczęść Boże. Witamy serdecznie. No dobrze, no to od czego by tu zacząć? Pytałem cię o to jakieś podsumowanie, żebyś sobie przygotował. No to powiedziałeś jedno zdanie, nie grać w gry Lonego, ale myślę, że tak źle nie będzie, że znajdziemy takie tytuły, które będą ciekawe do polecenia. Przygotowaliśmy tutaj taką w międzyczasie listę tierów, która będzie powstawała wraz z omawianiem kolejnych tytułów. No i sam Lony, no to jest ciekawa osoba. Ale ty jesteś gościem, który od razu tutaj wjeżdża na głęboką wodę. Myślałem, że wiesz, będziemy na razie pieścić. Stopniować napięcie. Tak, pieścić naszych słuchaczy, a ty od razu wjeżdżasz, że nie grać. Mówiłem tobie to prywatnie, a ty... Ja jednak tutaj będę skłonny bronić mimo wszystko gier Lonego, tylko po prostu może trzeba zmienić troszkę perspektywę patrzenia, bo to też o tym warto powiedzieć, że no, te gry Lonego często są krytykowane przez osoby, które są mocno osadzone w grach kolejowych. No ty masz, nie wiem, Ale nie bójmy się tego powiedzieć, że to są osoby z Krakowa. Ty masz kilkaset partii rozegranych, pewnie pod 1000 już może być partii rozegranych w 18XX, więc twoje patrzenie też na gry tego typu jest zupełnie inne i szukasz zupełnie czego innego. I to jest ważne, żeby to wybrzmiało, że osoby, które grają już w te gry 18XX szukają zupełnie czego innego niż to, co oferuje Lony. Nie bójmy się powiedzieć, że jestem z tej części Polski DE, która ma sentyment do tej części świata. A właśnie. Austriacko-węgiersko-rosyjskiej. Tak, dokładnie. Nie, bez rosyjskiej. Nie. Ale on w swoim portfolio też ma. Tych gości, tak, ale tych gości nie lubimy. Ale taka anegdota. Jest Piton na antenie, będzie mówił pierdoły. U nas jest taka no, partia, tak? Nie wiem, jak to się nazywa bardziej mądrze. Mniejszość niemiecka, tak? Takie ugrupowanie, mniejszość niemiecka. A teraz zmienili sobie na śląscy samorządowcy. I moja żona powiedziała jak to brzmi? SS. Także Ada, kocham cię za to, że powiedziałaś mi, że śląscy samorządowcy w skrócie SS. Także w Gogolinie wszyscy na nich głosują. To taka dygresja, ale musiałem to powiedzieć. To dla mojej żony. Kocham cię, Ada. Śląscy samorządowcy SS, nasza jedna ziemia. Dobra, ale co z Lonem? No Lony to jest w ogóle ciekawa postać. Ja cały czas gdzieś tam miałem zakorzenione, nie wiem, takie dziwne myślenie, że on zaczął od Russian Railroads, a dopiero później wszedł w 18, a to bzdura. On sam opowiada w wywiadzie właśnie, którego udzielił tam dla Racing Bolts, że zaczął grać od 18 roku życia w gry z serii 18XX. Więc kawał czasu. Facet ma już powyżej 50, tam z tego co chyba liczyłem, to w okolicach 54 lat. I cały czas te gry projektuje, ale robi to hobbystycznie, bo jego głównym zajęciem jest praca nauczyciela z dzieciakami wymagającymi dodatkowej specjalnej opieki, więc to też jest ciekawe, że mimo tak trudnego zawodu jeszcze tutaj próbuje właśnie swoich sił w tak ciężkich grach jak 18XX. No to, co ja gdzieś powiedzmy mogę powiedzieć ogólnie o jego grach, no to, że on, tak zresztą on sam o tym mówił, że on dużą uwagę przykłada do aspektu historycznego w swoich grach. Że to często się kręci tak jakby mechanika, tło, te mechaniczne wokół właśnie tła historycznego, fabularnego. Opracowując te Austro-Węgry, no to siedział tam w bibliotekach i czytał, chłonął wiedzę, żeby oddać ducha tych kolei. Więc oddajmy Lonemu to, że umie czytać, ale tak jest.
Ja Lonego traktuję tak jak Friedemana Freeze, mojego jednego tam z 3 autorów. Friedeman, Lony i Wallace to są moi, oprócz Sir Francisa Treshama, znaczy on jest ponadto, traktuję ich jako takich, wiesz, wizjonerów, tak? Może Lonemu nie wychodzi, ale zawsze go wspierałem, bo on robił coś fajnego, tak? Ale zaraz... Pewnie zaraz powiemy, tak? Bo dla mnie Lony był zawsze gościem, który tworzył coś nowego, tak jak Friedeman. I on tworzył coś nowego, starał się, wiesz, otwierać te, nie wiem, drugie, trzecie drzwi, żeby robić coś fajnego, tak? A w końcu przedobrzył, tak? Jest gościem, który naprawdę robi ciekawe gry i tak jak mówisz, że jest facetem, który projektuje gry od początku lat 90. i on naprawdę miał świetne pomysły. Jego takim mentorem właśnie jest Francis Tresham, świętej pamięci. Wzorował się na swoich wcześniejszych projektach na grze 1835, jeżeli nie znacie. To była pierwsza gra, gdzie były minory i tak dalej. Łączyły się większe firmy, a 1835 to, widzisz, to musimy nagrać odcinek, bo to jest naprawdę kamień milowy po 1830. No, zapytany właśnie, które gry by polecał na początek, no to właśnie wymienia 2 tytuły. Po pierwsze, dla osób, które chcą naprawdę wejść w ten świat brutalnych gier 18XX, no to 30, a osoby, które, no tak jakby, że tak powiem, na miękko, no to bardziej 35 poleca właśnie. Lony poszedł w tą stronę z 35, tak? Jego twórczość, że tak powiem, rozpoczynała się bardziej osiemnastkowa, a potem skręcił w stronę, żeby nie obrażać tych widzów, tęczy. Nie no, potem skręcił w stronę bardziej euro, tak? Ale to zaraz sobie powiemy. I ja naprawdę go bardzo szanuję, tak jak Friedemana, bo to są goście, którzy, wiesz, łamią... No mają swoją gałąź, tak jak naprawdę ma swoją gałąź w tym gatunku, no. Tak. To są goście, którzy łamią po prostu zasady, łamią te takie, wiesz, schematy i naprawdę za to ludzi szanuję. No ale dobra, ale powiedzmy, jak Lony to połamał, czy sobie nie połamał nóg, rąk i tak dalej, no. Więc jedziemy. Dobrze, czyli zaczniemy od jego pierwszego tytułu na liście, czyli chronologicznie będzie to... 1837 to jest gra o Imperium Austro-Węgierskim. W ogóle Lony ma takie zacięcie, tak, ciągoty do tego Imperium Austro-Węgierskiego. Marzy im się dalej. Marzy im się, tak, no. Ale właśnie chciałem rozpocząć biografią Adolfa H., który też był Austriakiem, który jeszcze miał większe imperialne ciągoty, tak. Lony naprawdę, tak jak mówisz, on lubi historyczne rzeczy, lubi osadzać te gry w takiej historycznej tutaj, nie wiem, klimacie, w historycznej krainie, nie, brakuje mi słowa, ale Austro-Węgier to była jego pierwsza gra, tak? Tylko 1837 to była 94 rok, potem w 2002, teraz mówię z głowy, bo nie otworzyłem sobie Google Docsa, w 2002 czy 2004 zrobił 1824, jest o tej samej tematyce zmniejszona mapa, a w 2019 zrobił 1824, pewnie tę grę, którą macie na stołach i którą graliśmy w Rzeszowie z Lolasem, z Macieksem, i wtedy Maciek prawie zbankrutował, a Lolasowi powiedziałem, że zwykłe pociągi jeżdżą przez wioski za darmo, także Lolas, przepraszam cię, ale popełniłem błąd i w Rzeszowie gramy z Irkiem na dobrych zasadach i bardziej cię pojadę, bo wtedy z Lolasem byłem prawie na remis. Ale 3 gry zrobił na to samo kopyto, tak? To takie właśnie, no to właśnie, tego taki modus operandi, czyli taki powtarzalny schemat, który cały czas się gdzieś tam przewija przez jego twórczość.
No ale to sobie podsumujemy ten tytuł, kiedy dojdziemy do tego ostatniego rocznika, tak ogólnie charakteryzując, co jest takiego specyficznego w tym tytule, poza gigantyczną mapą. 37 jest właśnie gigantyczną mapą, tak? I mam wersję od naszego kolegi Szkota z USA, pozdrawiamy Szkot. I jak nie wydasz 94, to jesteś pałą. Jest gigantyczna mapa, tak jak powiedziałeś, Irek. Potem jego późniejsze właśnie gry 24 są dużo zmniejszone. Co tam jest charakterystycznego? Może inaczej powiem. Jest heksowa giełda. To, co chłopaki z Krakowa się śmiali, jest dosłownie heksowa giełda, tak? Gdzie wasz znacznik może iść dosłownie w 6 stron, tak? No heks to wiadomo, heksagon. Ale to nie przyjęło się. Lony to wprowadził, ale no nie przyjęło się i dlatego olał, tak? Że sprzedacie coś tam, to idzie lewy dolny róg, tak? Wypłacicie, to idzie lewy górny, tak? A wypłacicie razy 2, to idzie prawy górny. I to jest niesamowite. No brzmi masakrycznie. No. Masakrycznie, tak. I to jest właśnie to, czego nie lubię w grach ogólnie, że jest przekomplikowane, tak? Lony chciał coś nowego stworzyć i no ta giełda się nie przyjęła, tak? Dlatego jest, wiadomo, giełdy, które znamy. A co do 37, jest wielka mapa. Myślę, że tam oprócz tego, że są inspiracje od gry pod tytułem 35 o Niemczech, są też inspiracje 41, czyli w ogóle już to już potwór nie gra. Sycylia? Nie, 41 to Nie, są Włochy, to tak? jest Włochy, Gdzie matka rodzi córkę, a córka, wiesz, wnuczkę i tak dalej. Można przyjmować firmy, ale to już myślę, że dwójki rdzewieją, bardziej o tym powiedzą mądrze, nie my. Ponieważ są tam małe firmy, które potem przekształcają się w duże firmy, a małe firmy, które tak zwijemy je minorami, duże firmy są średnie, może tak. Średnie firmy są krajowe i są potem duże firmy, które są sztatbanami. Ale to już mówię ogólnie, tak? Od 37, 24 pierwsza wersja, 24 druga wersja. To jest niestety oskryptowane, jak to kolega Galatol zawsze mówi. Dlaczego oskryptowane? Ponieważ zawsze tak samo się dzieje, tak? Moment otwarcia tych firm zależy od nas i to wiem po swoich grach z moimi kumplami, ale no niestety jest to oskryptowane. Ale chodzi o to, że inny moment jest zły, tak? Każdy umie liczyć, każdy kolejarz i jest taki moment, kiedy opłaca się okienko to zrobić. takie tak, po prostu. Okienko. No. Opłaca się to zrobić i niestety gry Lonego na tym polegają, że jest to okienko i każdy robi dokładnie w tym samym momencie. Ale żeby tutaj jeszcze obronić Lonego po tym, jak będziemy zjeżdżać w dół w tych trierach, no właśnie, gdzie go wrzucić w tierze? To moim zdaniem 37-24 jest najlepszą grą Lonego i to, co ci mówiłem tutaj przed nagraniem, że 24 a 94 to nie jest przypadek, tak? I tak samo... Ale poczekaj, jesteśmy przy 37. Widzisz tutaj listę tierów, tak? Tak. Do D rzucamy? Nie, to jest najlepsza gra. 37... Ale to nie jest ta wersja najlepsza. No, to bym dał jeszcze, wiesz, przedostatni, znaczy... tak, wyżej. Dobra. Jeszcze wyżej. To jest moim zdaniem prawie najlepsza gra Lonego. No, tak naprawdę. Ona jest niezbalansowana. Dobra, już do 37. Mówię jak zwykle chaotycznie. Przepraszam Państwa, ale teraz jestem, nie wiem, mam gorączkę spowodowaną chorobą. Ale 37 jest naprawdę jest pierwsza gra Lonego i jest moim zdaniem jego lepszym pomysłem na gry, które potem rozwinął 24.
mówili ludzie na BGG, że jest niezbalansowana. Niestety nie grałem, mam tą wersję od Scotta, jest świetnie wydana za AG, ale to nieważne. Nie ma fajnej małej mapy, jak to zawsze sobie żartujemy, ale jest naprawdę duża mapa, epicka. Są małe firmy, które łączą się w większe, ewentualnie potem się przekształcają w te krajowe. Ale to nie wiem, czy powiemy więcej przy 24, czy nie powiemy więcej przy 24. Tak, myślę, że takie podsumowanie przy 24. Dobra. Czyli mamy grę typowo operacyjną. Zresztą twórczość Lonego to są gry typowo operacyjne, czyli prowadzimy dobrą firmę, dbamy o tą firmę, i przede wszystkim akcja dzieje się na mapie, tak? Blokujemy się na mapie, mamy przeróżne dziwaczne połączenia w postaci różnych torów, tak? Ogólnie te słowo, które Amerykanie wypracowali, Amerykanie, gracze z USA, run good companies, tak? Czyli że prowadzić dobrze swoją firmę, to jest właśnie Lony. I Lony wielokrotnie czytałem, bo naprawdę był moim takim guru, ale bardzo go wspieram za to, że nie szablonowo podchodził do gier, dlatego tak samo lubię Friedemana Freeze. Będę zawsze to podkreślał. Run good companies, to chodzi o to, że mamy jedną firmę, tak jak w 46 Toma Lebana, mamy jedną firmę, którą musimy prowadzić od początku do końca, tak? Bardzo dobrze prowadzić, run good companies. I Lony z tego założenia wychodził, że mamy jedną firmę, którą prowadzimy i zarabiamy na niej krocie, tak? I on zwykle w swoich wpisach podkreślał to, że on lubi gry, gdzie mamy to właśnie firmę i zarabiamy dużo, coraz więcej, że rozwijamy się. Ma takie euro podejście, co... Niekoniecznie euro, bo to jest taki tak naprawdę realizm, bo w świecie tak rzeczywistym nie jest tak, że te spółki kolejowe się mordują nawzajem, żeby tylko zdobyć władzę nad światem, tylko tak naprawdę rzeczywiście ktoś prowadzi firmę, skupia się na niej i ją rozwija, nie? A nie myśli tylko o tym, żeby porzucić ją za chwilę w krzaki. Więc dla mnie jest to inna ścieżka, ale jak najbardziej realistyczna, że po prostu tworzymy tą firmę i o nią dbamy. Gdzieś ta konkurencja jest na mapie o najlepsze połączenia, o najlepsze trasy, ale nie jest to ciągłe rzucanie firmy pod koła i skakanie z kwiatka na kwiatek, bo wiadomo, aż tak się to nie odbywa, nie? Pewnie zdarzają się różne tam przekręty i tym podobne, tak jak mieliśmy przykład w Old Prince, Kanadzie, gdzie po prostu polegało to tylko na tym, żeby po prostu te firmy jakoś tam funkcjonowały, ale żeby nieważne, że nie muszą jeździć, ale po prostu zarabiać. Ale w takim życiu normalnym, to te firmy konkurują ze sobą, ale jednak są prowadzone stale przez całe życie, nie? Więc jest to inne spojrzenie na ten rodzaj gier, po prostu. U Lonego Czy jest to bardziej eurowaty? Kojarzy się to z tym budowaniem silniczka, nie? U Lonego niestety to idealne życie, wiesz, tylko się kojarzy z tym, że zarabiasz więcej i więcej, nie masz właśnie w top i tam konkurencja cię nie wygryza, tak? Dlatego mówię, że dla mnie to idzie w taką stronę, wiesz, że wow, zrobiłem świetny ruch, zarobiłem więcej pieniędzy i ale dobra, do tego dojdziemy przy kolejnych produkcjach. Dobra. Czyli tak, to zostawiamy na razie 37 i przechodzimy do 2002, 1854 Austria, tak? Przepraszam, piję herbatkę z imbirem. Pozdrawiam moją żonę, która mi zrobiła herbatkę. Tak, 54... Nie Dzień Kobiet był wczoraj. Nie, właśnie, widzisz, miałem anegdotę, że łączymy się o 2 w nocy, czasu, wiesz, pacyficznego, bo teraz startuje nowa gra. Kurczę, zapomniałem, nie zapisałem sobie tego. To musisz dograć na początek, nie? Że łączymy się z państwem, 2 w nocy, czas pacyficzny, 6 marca, kiedy startuje nowa gra na Kickstarterze Lonego i Enrique. Jest to nasz ostatni punkt programu, ale dlatego jesteśmy tak zaspani, ale o 2 w nocy czasu pacyficznego USA
bo na żywo komentujemy kampanię Lonego. Lony Orglet i Enrique Trigueros. Tak, dokładnie. Oni tworzyli coś razem wcześniej? Nie. W ogóle ten Enrique to jest wynalazek i... No ale dobra, dojdziemy do tego. Tylko tak mówię, że chciałem tak rozpocząć, a zapomniałem o tej anegdocie, żebyśmy powiedzieli, że wiesz, z okazji odpalenia tej kampanii my dla Państwa nagrywamy o 2 w nocy. Może by widzowie to łyknęli. Ale okej, dobra. 54, wróćmy. 54 to jest gra Austria. Nie miałem okazji w nią grać. Ona została wydana później w pakiecie z 44 Helmuta, o którym też wspomnimy. Helmuta Ochleja, o swojsko brzmiącym nazwisku. 44 i 54 były wydane w jednym pakiecie, tak? Przez Mayfair. Tak. Chłopaki, to mnie, i to naprawdę mówię, to kiedyś Galatol mnie sprostował, że to nie jest 54, to nie jest gra Helmuta i faktycznie chłopaki w Krakowie bardzo dużo grali. 54 charakteryzuje się tym, że jest fajna mała mapa, bo jest to mapa Austrii i nawet na BGG możecie przeczytać, że jest to w porównaniu do 37, czyli poprzedniej gry Lonego, jest bardziej grywalna. Dosłownie na BGG to możecie przeczytać. Jest bardziej grywalna i no i też ma heksowe. Tak, jest heksowa giełda. Jest tam taka mała mapka, dosłownie mikromapa, na której takie tak zwane lokalne firmy. O, widzisz, tego nie powiedziałem. Lokalne firmy. Lony miał ten patent, że są firmy lokalne, górnicze, dosłownie znaczy górnicze, kopalniane, które jeżdżą z kopalni, tak? Wożą węgiel i firmy kopalniane muszą wyjechać z kopalni, ponieważ wydobywały tam węgiel i muszą zawieźć ten węgiel gdzieś tam. I ten patent był w grze 37, 24, również jest w 54. Czyli taka minigra w grze, tak? Tak. To są 2 rodzaje pociągów, tak? Jakbyśmy mieli pociągi z plusem, nie plusem, ale u Lonego to był właśnie pociąg ten kopalniany górniczy i moim zdaniem to jest świetne i to naprawdę to taki, wiesz, taki prekursor, nie wiem jak to nazwać, taki protoplasta pociągów tych z plusem, tak? Coś innego niż tych, chociaż dobra, Włosi też wymyślili różne rzeczy, ale Lony wymyślił coś takiego jak pociąg górniczy, który wyjeżdża z kopalni i który ma za zadanie wywieźć ten węgiel i zupełnie inaczej liczy trasy niż normalny pociąg. A dlaczego liczy inaczej trasy? Ponieważ nie dodaje wiosek. A ja ostatnio w Rzeszowie, rok temu, powiedziałem Lolasowi, że normalne pociągi też nie liczą wiosek. I Lolas, przepraszam cię, zagramy jeszcze raz. I będziemy liczyć wioski normalnym pociągiem. Ale to jest naprawdę bardzo fajny patent. Macie górniczy pociąg, on musi wyjechać z kopalni, może przejechać przez dowolną liczbę wiosek, ale te pociągi się nazywały 1G, 2G i tak dalej. A ta cyfra 1, 2 to oznacza duże miasta, tak? W naszej nomenklaturze duże miejscowości, które pociąg może odwiedzić. I to jest naprawdę bardzo fajny dodatek do gier, ale w grach Lonego, między innymi 37, 24, 54, te te firmy górnicze przekształcały się potem w firmy średnie, które są takimi krajowymi, lub tam w Stadtbahny, które są firmami narodowymi i jeszcze większe. I niestety to jest, właśnie to jest oskryptowane, że musicie zawsze budować tak samo, bo firma z kopalni wyjeżdża gdzieś tam i musi dojechać do swojego celu. No właśnie, kurczę, wiesz co, musimy nagrywać z mapą. No, ale chodzi mi tylko o to, że górnicze firmy to są jakby pociągi z plusem, tak? Nieograniczonym plusem, wioski liczą i jak chcą, tak? Jak kojarzycie gry z plusem,
to Pociągi z Plusem, to właśnie Lony to wprowadził i to jest moim zdaniem świetne i chylę czoła za te innowacje. To jego pomysł był, tak? Pociągi z Plusem? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, chociaż mogę, no nie, tak, myślę, tak, górnicze pociągi to jest jego pomysł, tak. Tak. Tak, zostawmy, przyjdzie Galatol i nas zweryfikuje. A propos, to jest sekcja komentarzy. Ale 54 nie grałem. Chłopaki z Krakowa mówili, że gra jest, jak to u Lonego niestety, oskryptowana, nie jest jakaś tam wybitna. Ja no nie grałem, no tak powiem. Nie chcę więcej ściemniać. Pomysł ma 37, tylko jest fajna mała mapa, co w cudzysłów ubieram, bo to jest nasze takie obiegowe zdanie. I myślę, że niczym się nie wyróżnia na tle Nie innych ma gier Lonego. syndromu następnej partii. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Przejdźmy dalej. 2000, czyli ją umieszczamy gdzieś nisko, tak? W No, takim razie. przedostatni. Przedostatni Gdzie to tutaj. To jest... Nie, gdzie jest 54? Co nie? A, bo ja ją połączyłem razem z 44. 44 byś wyżej dał? 44 jest z Helmutem. Również jeszcze do dziś nie grałem, więc... Dobra. Ale o Helmucie zostawimy to. zaraz pojedziemy. Okej, czyli teraz mamy 2005, 18, 24, czyli drugi raz Austro-Węgry. Tak, i to... Czy poprawił? Tak, stosunku do dzisiejszego? Lony poprawił tę grę na pewno. Zmniejszył mapę. Ale koncept został powiedzmy ten sam, tak? Czyli małe firmy takie lokalne, które się łączą potem w firmy krajowe, a są również firmy narodowe, tak? Jakby państwowe. Patent w tych grach polega na tym, że te małe firmy nagle zmieniają się w te duże firmy. Tylko jest to też ten czas, jest taki deadline i polega to na tym, że możecie to zrobić, ciągnąć do deadline'u lub możecie zrobić to wcześniej. I z własnego doświadczenia powiem, że jeżeli ktoś zrobi coś znaczy jak gramy optymalnie, inaczej, gramy optymalnie, to będziemy cisnąć te firmy do końca, bo nie opłaca się ich wcześniej wymieniać, bo dały nam duży zysk, a jeżeli macie fantazję jak niejaki Piton, to możecie to zrobić wcześniej i możecie je wymienić, znaczy zamienić na te duże wcześniej. I cały PiS polega na tym, że jeżeli gracie optymalnie i robicie to zgodnie z własnym sumieniem i rachunkiem, po prostu rachunkiem tutaj zysków i strat, to zawsze będziecie jechali do końca. A jeżeli jesteście szaleni w nawiasie jak Piton, to możecie to zrobić wcześniej i wtedy gra się naprawdę wywraca do góry nogami. To jest właśnie ciekawe w tych grach, że jak robicie wszystko zgodnie, wiecie, z instrukcją. Tak, dokładnie. No, jedziemy po szynach, tak? No ma się poczucie tego, że autor po prostu czuwa nad tą partią i zaleca jak grać. To ty ładnie to powiedziałeś przy tej grze Friedemana Freeze, której nie kupiłem, że jak ona się... Feudum, tak? Nie Feudum, nie, tylko Fajum, czy jak tam było? Fajum. Powiedziałeś dokładnie to, że autor... do dziś pamiętam te słowa Irek i to są idealne słowa do tej gry, że grasz jak autor ci przykazał i wtedy jest, wiesz, fajnie, tak? Zarabiam dużo pieniędzy. A ja z kolegami już troszkę pograłem w te 24 i za każdym razem staram się coś zrobić innego. I za każdym razem jak ja tutaj w klimacie wykolejam partię, to nagle jest inna gra, tak? Bo ja robię coś poza schematem i wtedy naprawdę jest fajnie. I ja tylko się zastanawiam, czy Lony ze swoimi kolegami w jaskini
Dlaczego mówię jaskinia? O, tutaj tutaj dygresja, taki przypis, bo Lony na BGG, jak znajdziecie, on ma też swoją stronę, czy tam swój czat i oni mają nazwę dosłownie chamber, tak, czyli loch austriacki. No to bardziej komnata. No, ale wiadomo, Józef Fritzl, oni mają takie ciągoty, także polecam i oni tam piszą też o nowych grach i możecie sobie poczytać, jakie tam Lony ma pomysły, ale właśnie jestem ciekawy, czy oni w tym ja zawsze na to mówię loch, no, jaskinia, czy oni w tych grach swoich grają nieszablonowo, nie? Czy grają... Zależy, jak szybko chcą wyjść z tych lochów. Czy po prostu, świetna gra, Lony, świetnie, wszystko działa. Tak, myślę, że oni się tam Dobra, klepią po pleckach i całują i przytulają, ale naprawdę, bo niestety te gry są, ta nazwa, oskryptowane, tak, ta nazwa, no, ten określenie. Na szynach. Na szynach, tak, jedziesz przez tory, przez most, tak, nasza lokomotywa jedzie i... Zawsze mam ten taki dysonans, że ta gra jest fajna, bo ma dobre pomysły, tak, że można małe firmy zamieniać w... Bo same partie są przyjemne, tak, no dopóki nie zobaczysz, że no inaczej nie ma sensu, tak, grać po prostu. Tak, tylko właśnie to jest ten patent, bardzo fajnie powiedziałeś, to jest ten patent, że jeżeli ktoś taki jak ja, bo jestem szalony i jesteś szalony, mówię ci, wykolei to partię, i nagle, wiesz, cały schemat idzie do góry nogami. I wtedy każdy musi zrobić coś, co, wiesz, nie jest w instrukcji opisane. I to wtedy te gry są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. I to jest tylko ten motyw, że albo gramy tak, żeby, wiesz, żeby wygrać, tak, żeby mieć największe pieniądze, bo run good companies, albo robimy coś takiego szalonego, bo gramy, nie wiem, 15 raz tą samą grę i 15 raz robimy to samo, czy jednak tutaj, wiesz... No ale to muszą też chcieć wszyscy, bo jeśli jedna osoba, powiedzmy, tylko zagra gdzieś wbrew tym szynom, zasadom. Wbrew tym szynom, tak, no to i tak tej gry pewnie aż tak właśnie, ale właśnie widzisz, Irek, to polega na tym, że nawet jedna... Właśnie ja zwykle jestem tą osobą, która wykoleja tą partię i nagle się robi inna gra, nie? I ja wtedy dobra, już nie wiem, wyprzedzając te 24 najnowsze, bo ostatnio też pograliśmy dużo. Moja grupa, szczególnie pozdrawiam Czarka, Wojtka i Gafika, kocham was, panowie. Moja grupa jednak lochy mimo wszystko tak, lochy z Opola. Lochy, tak, do nich to pasuje. Świniaki. To nie wiem jaka jest. Lochy to jest żeńska forma. A dobra, niech będzie lochy. Oni, oprócz Gafika mimo wszystko, chłopaki lubią właśnie takie gry, wiesz, że prowadzisz swoją firmę, wszystko jest fajnie, wszystko jest dobrze, zarabiasz więcej pieniędzy. Takie, no mimo wszystko euro, tak? To, w którą stronę Lony skręcił, o tym zaraz, po przerwie. Ale ja zwykle staram się coś zrobić innego, tak? I graliśmy, nawet tobie pisałem tam Piotrkowi, że graliśmy w 24 i było znowu tam jakkolwiek, tak? A dosłownie po paru dniach zagraliśmy w 24 znowu i ja stwierdziłem, teraz mam priority deala, bo tam się na początku jakby draftuje firmy, tak? Te małe minory. I stwierdziłem, że no to wezmę sobie takie dwie i skombuję i zobaczę, co się stanie, tak? Nie będę grał zgodnie z tym szablonem, który tam Lony nam stworzył. I nagle, wiesz, gra się wywróciła. Mój kolega Czarek, kocham jak on narzeka. Piotrek kocha jak on czyta news z Gazety Wyborczej na online. I nagle, wiesz, gra się wywróciła i stwierdziłem, że wow, jak to jest świetne. Po prostu jest świetne, tak? Tylko znowu, to było nieoptymalne zagranie z mojej strony, tak? Chciałem coś zrobić, stwierdziłem, że będę, wiesz, szalony, zmienię grę i było naprawdę super. I naprawdę jestem ciekaw i nie wiem, to pytanie kieruję do Lonego, który nas nie słucha pewnie, bo pewnie z Enrique tam w Hiszpanii na Majorce się opala. I do naszych słuchaczy, jeżeli graliście w gry Lonego,
to czy robiliście wszystko zgodnie z szablonem, zgodnie z tą linią partii, czy jednak próbujecie coś inaczej zrobić? Bo jeżeli robicie coś inaczej, w tym momencie jest ta gra naprawdę, naprawdę fajna. I dlatego Kraków, goście, którzy sam o tym wiesz, goście, którzy jadą tym takim optymalnym torem, tak, oni muszą zrobić jak najlepiej, dlatego potem krytykują Lonego, okej. Ale czy są ludzie, którzy grają tak jak ja, w sensie takim, że na fantazji i nagle ta gra się wywraca i jest wow. To naprawdę, to mnie zastanawia. Czy Lony z kolegami gra zgodnie tym swoim torem i sobie, wesoło dodają pieniądze, czy jednak za każdym razem są w stanie zrobić coś nieszablonowego i ta gra staje na głowie? To jestem ciekaw. Taka wizytówka Lonego, że on robi taką grę, po szynach, jedziemy do przodu i nie ma możliwości właśnie skrętu gdzieś tam, zwrotnicy nie ma, tak? Takie mam wrażenie, niestety i po latach, powinienem to zawrzeć w podsumowaniu, ale po latach grania w gry 18XX mam takie wrażenie, a zawsze tak zastanawiam się, czy właśnie co autor miał na myśli, tak? Bo jak ja zrobię coś dziwnego, to gra jest świetna, tak? I zastanawiam się, czy ludzie właśnie, dlatego pytam, jeżeli ktoś grał więcej w gry Lonego, niech powie, czy tak samo robił, na tej zasadzie, że a dzisiaj zrobię inaczej, tak? I wtedy gra naprawdę wygląda inaczej i to jest super. Wtedy te gry są super, autentycznie. Ale jeżeli... Ale one są super, bo stawiasz się że tak powiem, w trudnej sytuacji przeciwko grze, tak? I finansowej no tak jakby podnosisz sobie poziom trudności. Znaczy wiesz co, jak ty stawiasz siebie, to twoi współgracze to samo, nagle, ty jeden ruch robisz czy dwa i twoi współgracze muszą zrobić coś innego. I to jest świetne. Że ty nagle wywracasz wszystko do góry nogami i ludzie znajdują się w innej sytuacji. I to nie tylko ty, że ty podnosisz sobie poziom trudności, ale podnosisz dla całej gry. I to jest właśnie super, bo dosłownie tydzień po tygodniu graliśmy w grę, grałem szablonem, było nudno, Lonego zawsze chciałem wieszać, a za tydzień stwierdziłem, że gram inaczej i było wow, tak? Jak ty zrobisz coś inaczej, wszyscy gracze przy stole muszą grać inaczej, tak? Bo nagle ojej, bo nagle coś się zmieniło, tak? I każdy musi mieć inne myślenie. To właśnie to nie tylko dla siebie, to nie jest pasjans. Wtedy to nie jest pasjans, tak? A ogólnie te gry Lonego niestety są pasjansem, no. Takie mam wrażenie. Dobra, idźmy dalej. Wspominamy o Helmucie teraz, czy... Poczekaj, bo mi tego... Dobrze, no to możemy o Helmucie, tylko powiedz mi jeszcze 24 tutaj... Aha, żeby umieścić na naszej liście, to... Obok 37 na razie, jedna półeczka, tak? Tak, znaczy 24 ja bym dał na najwyższym i moim zdaniem Aha, właśnie, czego nie wspomnieliśmy, 24 ma coś takiego jak upgrade pociągów. Mimo wszystko Helmut to zrobił w 44, Helmut był pierwszy w 2002 roku, ale są ludzie z Krakowa, którzy do swojej belgijsko-francuskiej gry to zaimplementowali. I 24, 44, 54, 94, wiadomo, łączy się to w jedno. Już wiemy, kim się inspirował tutaj Janek. W tej grze jest właśnie ten innowacyjny pomysł w tych grach, że kolejny pociąg można jakby zezłomować, tak? Dać na złom i za te pieniądze ze złomu dopłacić, dopłacić do kolejnego pociągu. I to Galatolol zrobił w swojej grze 94, ale żebyście tutaj się nie czuli tak, że on to wymyślił, to zrobił to najpierw Helmut Ochlej, a potem Lony i jest ten mechanizm 44, 24, już nomen omen świetny mechanizm, ale tutaj Janka musimy napiętnować tym, że Lony też ma to w swoich grach i Janek też, więc... No dziwne, że nikt więcej się tutaj nie połasił na ten pomysł, bo to jest naprawdę ciekawa opcja i pokazuje przynajmniej w grze właśnie u Janka, jak potrafi to nieprzewidywalnie wybuchnąć w twarz przeciwnikom. No i nawet samemu autorowi pomysłu, który
zaczyna sobie po prostu za bardzo pozwalać i postanawia szybko upgrade'ować te pociągi. Ale Więc, właśnie to... no, Przepraszam, no. że wtrącam cię, ale właśnie jak zobaczysz ten tak zwany train rooster w grach Lonego, pociągi, na przykład jest 8 pociągów, tak? A u Janka jest 5, więc już nie będę mówił, jakie tam rodzaje pociągów, tylko chodzi o to, że u Lonego to jest na miękko, tak? Bardzo na miękko, a Galatolol stworzył to, że jest mniej pociągów i właśnie to bardziej boli, tak? Że jest szybszy ten train rush, co ja osobiście uwielbiam. I Lony zawsze to robi na miękko, tak? Moim zdaniem on stworzył ten mechanizm, który jest znaczy Helmut, tak? Lony też tam pociągnął to. Podczepił się tak, jak zawsze, tak. Zaraz musimy powiedzieć o ich kooperacji za sekundę, ale moim zdaniem oni to zrobili tak, że wiesz, że to jest taki dobry mechanizm, ciekawy, życiowy, tak? Bo ja zawsze mówię, tak jak w 46 chłopakom, czy tam dziewczynom, mówię, że to jedziesz ostatni kurs, ten pociąg na złomowisko, tak? Oddajesz go, tam ci wiesz, pan ze złomowiska płaci te 20 zeta za te aluminiowe puszki i możesz sobie dołożyć do nowego pociągu, tak? To jest, to jest okej, to jest faktycznie takie życiowe, ale moim zdaniem oni to zrobili po to, żeby właśnie było na miękko, tak? Ale jeżeli nagle rozkład pociągu zmienisz z 8 na 5, to wiesz, to mózg staje, tak? I to zrobił akurat Janek w 94 i nie czarujmy się, jest to inny twórca, inne gry, więc to zresztą rozmawialiście o tym na antenie. Ale ten mechanizm, żeby nie było, oddajmy tutaj akurat Helmutowi cześć, bo on to pierwszy wprowadził w 2002, w 44, ale Lony też to pociągnął i zawsze będę mówił, że Janek to od Lonego wziął i żeby go strollować i zawsze mówcie mu, że Galatolol wzoruje się na Lonym. Proszę, mówcie to, zawsze. Wszyscy tak naprawdę biorą od Treshama, nie? Pewnymi garściami. No ale to jest niesamowite w tym gatunku, że gra, która ma już tam, nie wiem, 50 lat chyba będzie obchodziła 50-lecie, wciąż inspiruje do powstawania nowych zupełnie tworów. No to powiedz mi teraz o współpracy Lonego z Ochlejem, tak? Bo to jest często nazwisko, które się pojawia obok twórczości Lonego. Razem współtworzą gry. I często te gry są lepsze. Ochlej i wyżerka. Ile kasy dziadowi o zniszczonych nerkach. Tak jest. Właśnie zastanawiam się, bo wydaje mi się, że Lony jest bardziej tutaj znany. Wydaje mi się, że Helmut jest Niemcem tak naprawdę. Co dodaje mu +2 w moim prywatnym rankingu. Nie wiem, właśnie to jest niesamowite, nie? Że mamy internet, a nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, jak panowie tutaj nawiązali współpracę, ale Lony z Helmutem wypuścili wiele fantastycznych gier, między innymi 48, o którym już nagraliśmy cały materiał. Polecam niezmiennie, bo taki research jak zrobiłem o tej Australii, to dzisiaj jestem dumny. 48, tak? Zrobili razem. Australia. Tak, Australia. W 2000... widzisz, zamknąłem sobie dokument. Dobra, nie będę walił datami, żeby nie być tutaj cwaniakiem. No ale już ci Zrobili powiem, bo Chiny, 2007. Tak? No tak, Australia 2007, ale potem Chiny, tak? 2009 były Chiny. 80? 1880, tak, ale to Tak. powiem Państwu prywatnie, że Irkowi powiedziałem, że musimy nagrać o tym osobny odcinek, bo naprawdę 1880 Chiny to jest tak, moim prywatnym zdaniem jest tak dobrą grą, że zasługuje na osobny odcinek. Potem co chłopaki zrobili? Znaczy, wiesz to, może inaczej. Oni zawsze euro razem robili, znaczy 18XX, a zrobili grę, która się przybiła do mas, tak? Czyli ruskie koleje, Russian Railroads. Tak, German Railroads później, tak, American Railroads. German. A teraz niestety miałem taki epizod w życiu, kiedy kupiłem Ultimate Railroads, że jest jeszcze dodatek azjatyckie koleje, ale do dziś leży na półce.
Jeżeli ktoś chce kupić w dobrej cenie, proszę na priva. Ale to też, wiesz, takie euro, które przeszedłem z Adą, bo tyle razy w to zagraliśmy. Bardzo fajny worker placement, ale naprawdę ciekawa gra, ale to też na inną opowieść. Ale to, co właśnie Lony zrobił z Helmutem, tak? Zawsze z chłopakami z Krakowa, z Ksenirem, z Galatololem się śmiejemy, że jest ten, wiesz, dotyk Lonego, nie? I Ksenir zawsze wrzucał tą emotikonę tej kupy, a ja to nazwałem potem Lony Touch. I dla mnie to jest naprawdę Lony Touch, tak? Że Helmut wymyślił dobrą grę, a Lony musiał tak jak Galatolo, Pobłogosławić. tak, Lony, tak jak w 48 jest ta firma P5, ta QR, nie, no nieważne, nie pamiętam nazwy, dobra, prawy górny róg, mapy, ta firma, która jest nieodkupywalna i tak dalej, jest jak Galatolo i ochrzcił, że jest najgorszą firmą w każdej prywatną, znaczy udział w tej firmie jest najgorszą firmą prywatną. Ten krokodylek był z tego, co pamiętam. Tak, krokodyl, no dokładnie. I dla mnie to jest niesamowite, tak? Że była dobra gra, bo Helmut wymyślił, a przyszedł Lony i dodał ten swój dotyk nie Midasa. Znaczy to powiem tak, że nagrajmy osobny odcinek o tych grach Helmuta, tak? Bo to jest naprawdę 1848. Zachęcamy Was, żebyście posłuchali naszego odcinka, bo naprawdę jest moim zdaniem dobry. 1880 musimy nagrać, bo jest na tyle dobrą grą, że warto o niej opowiedzieć w osobnym odcinku. I właśnie to jest to, że tak samo jak się zastanawiam, czy Lony z kolegami w swojej jaskini, piwnicy, gdziekolwiek gra według szyn, tak samo czy te gry, które oni tworzyli razem, wiesz, czy to Helmut jest tym gościem, który ma takie genialne pomysły, a Lony go gasi, czy odwrotnie, tak, że Helmut coś tam mówi, a Lony tutaj mówi wow, ale dodajmy to, ale patrząc na twórczość, myślę, że to jednak Lony tutaj Helmuta stopuje a musimy o Helmucie pogadać. No, osobny odcinek. Będzie Dobra. 1 milion lajków. Nagrywamy odcinek o Helmucie, także starajcie się. 1 milion lajków, łapki w górę. Tak. No, oni razem jeszcze stworzyli, tak jak tylko wspomniałem, Poseidon i, tak jak mówiłeś, Russian Railroads, ruskie koleje. Tak, Poseidon jakiś w starożytnych czasach tak jest, XVIII. jakiś frajer z Bielska odkupił. Pozdrawiam cię, Haba. Ale też o Poseidonie też możemy pogadać. Poseidon jest dobrą grą, ale nie jest to 18XX. To jest moja, zresztą już mówiłem na antenie ze 3 razy. Poseidon jest fajną grą, ale nie jest to 18XX i jest to dobre euro na silniku 18XX. O, tak powiem. Dobra, jedźmy dalej. Jedziemy 2017 rocznik 18-3, czyli Czechosłowacja. Marcin, pozdrawiamy cię. Tak, Marcin kupował chyba ze 2 razy, przymierza się do 3. razu. Tytuł, który ja bardzo lubię grać na 2 osoby, zresztą polecałem w naszym rozmowie na temat gier dwuosobowych i on mi się zdecydowanie bardziej podobał dwuosobowo niż 3. No i też mamy tam te spółki, które rosną, czyli zaczynamy od tych małych spółek, chyba nie wiem, 2 czy 3 udziałowych, później większe i na końcu mamy największe. A propos, jak już zaczynamy 18.3, bo zawsze mi się to z Marcinem kojarzy, bo wyście grali, Marcin też do mnie... Tak, z wariant dwuosobowy tak, z tym Wacławem Hawlem. Bot, który jest bardzo ciekawie zaimplementowany, bo jest przyjemny, łatwy w obsłudze. Można się tak bić o niego, że tak powiem, nawzajem sobie go wyrywać z rąk i nim sterować. On też skupuje udziały, stawia tory. No i jest tu też ten ciekawy patent firm prywatnych, które mają tak jakby dostęp do swoich specjalnych torów, których nie możemy dostać inaczej niż przez firmy prywatne. Ja pamiętam jedną partię, zagrałem w ten sposób, że nie wziąłem chyba żadnego prywaciarza, tylko tak jak ty powiedziałeś, zagrałem zupełnie inaczej. No i szło mi rewelacyjnie,
dopóki w pewnym momencie nie zabrakło mi tego toru, który mają tylko prywaciarze i byłem całkowicie już wyłączony z gry. Marcin tam gdzieś mnie w którymś momencie odciął, a ja nie byłem w stanie już nic zrobić, nie mając właśnie tych kafli. I to mnie trochę tak zasmuciło, bo naprawdę miałem dobry plan, wszystko ładnie szło, no ale tutaj widzisz, gra ci powiedziała: hola, hola, zły człowieku, wracaj na start. Cofasz się o 3 pola. Tak, idziesz bierzesz do więzienia. Nie bierzesz pieniędzy, jak premii. przechodzisz przez start. Tak jest. Ja w 18.3 bardzo, bardzo dużo grałem z Adą. Sprzedałem Czarkowi, który nawet dał mi więcej pieniędzy. Dziękuję, Czarku. z drewienkami od Race on Boards. Właśnie nawet polecam taką grupę na Facebooku tajemną, masońską, ale to na inną opowieść, gdzie dałem takie zdjęcie, że właśnie drewnienka od Magole i Ada powiedziała: Boże, to dlaczego bezboże? Dlaczego to nie może być w każdej grze? I wow, ja wtedy napisałem tam na tej grupie, że najlepszy prezent dla kobiety drewnienka do 18XX, nie? Ale bo graliśmy tymi kartonowymi znacznikami, ale to taka dygresja. Ale graliśmy bardzo dużo. Nigdy nie grałem w Czechy, oprócz na komputerze, na naszych gamesach, więcej osób, tak? Na stole tylko zawsze grałem z Adą. I to, co mówisz, tam jest taki fajny patent, tak? Jest filmik na Heavy Cardboard, nasz ulubiony Edward z moim ulubionym autorem Tony Frajerem, z Tonym grają w T18-3 i Tony mówi takie coś: triple-sided baby, to do dzisiaj mi się to wryło w pamięć, tak, że pociągi są 3, tak, tak jak powiedziałeś, są 3 firmy, małe, średnie i duże i to jest naprawdę fajne i graliśmy w to po szynach, nie po szynach. Sam pomysł, Wacław jest też świetny, tak, bo Wacław polega na tym, że tak jak mówisz, że kto ma priority deala, który zależy od pieniędzy akurat, to też jest, ale to w wielu grach, tak, ciekawe, ale to w wielu grach, dobra, więc to jakby możemy pominąć, ale jeżeli ktoś ma tego priority deala, to stawia tory, tak, a jeżeli ktoś jest, pierwszy stawia tory, a drugi stawia stacje. Tak. I to jest świetne, bo zależnie od przebiegu gry można naprawdę robić wredne rzeczy. I to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy patent, naprawdę, mówię poważnie, bo ja z Adą zawsze gramy konfrontacyjnie, no tak, całe nasze małżeństwo jest konfrontacyjne, nie no, żartuję, ale no nie gramy na miękko, tak? Wiesz, zawsze to jest jak antyprzysięga tutaj Hipokratesa, po pierwsze szkodzić. Tak, co mi się nie podoba w tych Czechach, że dzieci otworzy mi drzwi i krzyczą. Nie podoba mi się w Czechach to, że firmy, które wchłaniasz, że możesz je wchłonąć z dowolnego miejsca, ale to jeszcze wrócimy do Hiszpanii, znaczy pojedziemy dalej. No bo zazwyczaj jest tak, że jak łączysz firmy, to musisz dojechać torami. Są połączone. Dokładnie. Ale mi się to podobało, już ci mówię dlaczego, bo pozwalało na takie ciekawe desanty z nienacka. Widzę, że odchodzisz chwilę od kompa, to poczekamy. Nie, odchodzę tylko, żeby zamknąć drzwi, które moje dzieci tutaj sabotują Lonego. Jak można bardziej pognębić Lonego? Nawet moje dzieci, moje dzieci sabotują ten odcinek. Że dla mnie to był właśnie ciekawy sens otwierania małych firm w późnej fazie gry, kiedy teoretycznie chcesz już tylko tymi dużymi zarządzać, właśnie po to, żeby sobie zrobić tam desant i gdzieś z innego zupełnie końca mapy się rozprzestrzenić. Oczywiście jest to w pewien sposób też ułatwienie, no bo ja często mam właśnie, tak jak powtarzałem, ten problem, że gdzieś tam w środku gry już się w własnym kąciku zamuruję sam siebie i już nie wiem jak wyjść, a tu mi dawało taką łatwą w miarę opcję wyskoczenia takiego okna w inne miejsce, nie? Więc mi akurat to się podobało, ale to mówię, to bardziej ułatwienie niż powiedzmy jakaś tam strategiczna taka możliwość. No właśnie to jest to, że ja wiesz, make life harder i to mi się zawsze nie podobało, że nagle właśnie możesz zrobić ten desant. Mi się osobiście to nie podobało i tego pomysłu naprawdę nie lubiłem, że znaczy
rozumiem to, tak, że musisz mieć te różne firmy, żeby je potem wchłonąć, żeby tam się na mapie popanoszyć, to wszystko jest okej. Tylko brakuje mi tego elementu, tak jak, nie wiem, w 1822, tak, że musisz dojechać do tego minora, żeby go wchłonąć, tak, musisz mieć to połączenie i no to mi naprawdę, dla mnie było za miękko, o, tak powiem. Rozumiem. No. Dla mnie, Ale na to przykład jak było my za graliśmy w większą liczbę graczy, to mi się znowuż strasznie nie podobało i przynajmniej, wiesz, może gdybyśmy pograli więcej, to było, to spojrzenie by się zmieniło, ale no, gra nie dostała szansy na zagranie w większą ilość graczy. Mianowicie, że no, te okna, które się pojawiały, były takie same dla wszystkich graczy. To znaczy, no teraz otwieramy duże firmy po prostu i wszyscy to widzieli, rozumieli i to się działo dla wszystkich w tym samym momencie, nie? Więc tutaj no, to takie wrażenia po partii były czteroosobowy, ale dwuosobowo to jest taka ciekawa zagadka, jakiś puzelek do rozwiązania. Tak jest. I kurczę, jeśli mam ochotę zagrać w grę, która mnie tak strasznie nie leje po mordzie, pozdrawiamy Kraków, to z chęcią sobie usiądę do 18.3, żeby po prostu pozarabiać, pokombinować, zmierzyć się z tą zagadką, która oferuje gra. I jest to coś innego po prostu, no. Ale wiesz co, jak wspomniałeś, że wy graliście więcej osób, ja no, nie miałem okazji na komputerze. Zawsze Michał Welstaszek, którego pozdrawiam, ale będę dedykował mu Hiszpanię, jeżeli to będzie słuchał. Nigdy nie miałem okazji zagrać właśnie w Czechy na więcej, mówiłem, ale dla mnie, to już nie wiem, może w podsumowaniu trzeba było to powiedzieć, przykleisz to, gry Lonego dla mnie działają wyłącznie na maksymalną liczbę graczy, że jak jest, wiesz, gra tam od 2, dajmy na to, od 2 do 5, musi być 5 osób, jest do 6, powinno być 6 osób, właśnie żeby było ciasno, była konkurencja. Tak sobie wyobrażam, tak jak w 24 graliśmy w 4 osoby, raz w 5 osób graliśmy, najbardziej mi się podobało. I chciałbym zagrać w 6 osób, że wtedy może faktycznie te gry, mówię może, bo nie sprawdziłem tego, rozwijały skrzydła i jestem naprawdę ciekaw, a z drugiej strony Lony gra w 3 osoby zawsze w tym swoim lochu. Czy nie jest tak, że te gry rozwijały skrzydła przy większej liczbie osób? Tak mi się wydaje, bo ja wtedy widzę konkurencję, noże, tutaj wiesz, wzajemne wykupywanie się, blokowanie i tak dalej. No to możemy tak przeskoczyć na chwilę do gry 2 razy lepszej od 24, czyli 48 i tam rzeczywiście to widać, jeśli gramy powiedzmy na 4 osoby, jedna osoba pójdzie w ten Bank Anglii, no to jest to zdecydowanie za mało, żeby przyspieszyć, popchnąć tę grę w tym kierunku właśnie strategii grania na Bank Anglii. Muszą być 2-3 osoby, czyli tam tak naprawdę fajnie jakby rzeczywiście było 5 graczy co najmniej i powiedzmy 3 się zainteresuje tym Bankiem Anglii, nie? Wtedy jest odczuwalna ta zmiana, nie? Tak, bo jak ktoś odpuści, to znaczy ta osoba, która idzie tylko samo w bank, to na bank wygra. Nie, znaczy, wygra. Moim zdaniem, jak jedna osoba idzie na bank, to na pewno wygra, ale znaczy jak inni nie biorą pożyczek, tak? Ale 48 jest dla mnie grą na tak zwany late game i tak samo kiedyś tobie mówiłem, pisałem, że tak. Tam od początku gry trzeba się nastawiać na diesle, tak, na koniec i to jest naprawdę, jak w pewnym momencie mi się przełącznik tutaj zmienił, to stwierdziłem, że jest świetną grą, tak, ale dobra, ale to mówię. Odsyłamy do naszego materiału 48. No tak, miałem mówić, że na inny odcinek, ale my nagraliśmy już ten odcinek. No. Dobra, 18 Czechy ja osobiście darzę bardzo dużym sentymentem, ponieważ tak jak powiedziałeś, działa na 2 osoby. Czechy mam tutaj zapasem 100 km do Jesennika, do Pradziada. Polecam Jesenniki, Wysokie Góry. Rzuć okiem na tier listę, tako zostawiamy na razie 18-24, 18-3, pod spodem 37, pod spodem 44. Na środku możesz dać. Czy o tako, na środku? Tak jest. Okay. Podoba mi się 18.3, jeżeli chodzi o 2 graczy.
ogólnie koncepcję, że są 3 firmy, a właśnie tego nie powiedzieliśmy, są 3 rodzaje, znaczy powiedziałem tam w skrócie, są 3 rodzaje pociągów, ale nasze firmy mogą kupować pociąg, który mogą sprzedać innej. Także duża firma może kupić mały pociąg, żeby odsprzedać małej, mała może kupić duży pociąg, którym nie może jeździć, ale może odsprzedać dłużej. Także jest tam naprawdę pole do kombinacji, do tych shenanigans, ale mi osobiście najbardziej przeszkadza w tej grze to, że można właśnie ten desant zrobić i to zbyt ułatwia dla mnie granie. Ale ogólnie 18.3 jest okej grą. Także okej, no. Nie jest wybitna, Teraz nie jest słaba. przejdźmy do gry, która nie jest 18, mimo że ma z przodu 18, czyli rok 2018, gra 18, ale Lilliput. Mówisz, że to jest gra euro, a nie 18XX. Tak, jeżeli chcecie, odsyłam was na forum, też pisałem o tym, pamiętam, nie wiem, znaczy dobrze, pamiętam. Nie wiem, czy Bazik, którego serdecznie pozdrawiam, kłaniam mu się zawsze w pas. Bazik słucha, nie słucha, ale Bazik, nie wiem, czy to napisał na forum, czy na BGG, bo jest też moim geek buddy. Odkąd zobaczyłem, że ktoś rozpoczął wątek 18XX, to będzie dla mnie góry od początku do końca. Wątek 18XX na forum. Napisał, że jest tak genialna ta gra, wykorzystanie mechanizmów 18XX w takiej grze, euro to jest wow. I ja tak samo uważam tego Lilliputa za genialne zaimplementowanie mechanizmów osiemnastkowych do gry euro. No świetne, tak? Tylko ta gra czym się charakteryzuje? Nie mamy mapy, tylko budujemy Carcassonne, tak? Budujemy po prostu mapę z kart. Akurat tam są kartnie, kafelki. Ale ogólnie to jest właśnie to, a czym charakteryzuje się ta gra, bo jest Lonego. Mamy 50% firmy, której nie możemy komuś oddać i jedziemy na miękko, tak? Mamy jedną firmę i do końca będziemy nią jechać. Ale bardzo fajne jest to, że w naszej rundzie budujemy jeden kafelek taki z miastem, tak? Miasto, czyli kółeczko i ten plain track, czyli zwykły tor i sobie tam budujemy i w pewnym momencie, może w pewnym momencie, z jednej strony możemy na przykład każdy sobie, tak? Ty będziesz budował w dół, ja będę budował w górę i sobie będziemy stawiać pasjans, tak? Ale znowu wracam tutaj, że z moją kochaną żoną zawsze graliśmy na konfrontację, tak? I zawsze budowaliśmy w swoją stronę, żeby się poblokować. A w pewnym momencie można otworzyć nową firmę, którą można zrobić właśnie ten słynny desant z 18.3, że nagle gdzieś tam wjeżdżasz na planszę, bam, robisz stację i wiesz, i kogoś blokujesz, tak? Jak wiecie, o co chodzi z blokowaniem, bo pewnie wiecie, to jest naprawdę świetna rzecz, tak, to jest sprytne. Grałem w Lilliputa, akurat grałem na 2, 3, 4 osoby. No nie jest to dla mnie 18XX, tak, bo nie ma tej mapy, jest 50% firmy, znaczy no jesteście od razu prezesem, nie możecie spuścić komuś firmy trupa, to już dla mnie nie czyni tej gry 18XX, ale ogólnie jako gra euro, te mechanizmy, liczenie tras, to jest no świetne. Ludzie mówili, że wiesz... A możliwości blokowania, bo jakbyś ocenił tak od 1 do 10, jeśli chodzi o... Czy ta gra opiera się na tym, żeby maksymalnie właśnie blokować przeciwnika tymi kafelkami? Czy jednak skupiasz się głównie na zarabianiu, a przy okazji może kogoś tam zblokujesz? No właśnie to jest to, że jeżeli wiesz, grałbyś z pitonami, pitonowie powiedzą, że jest, wiesz, 8 na 10, tak, z blokowaniem, a jeżeli grałbyś z przeciętnymi tutaj zjadaczami chleba, dorobkiewiczami, nazwijmy ich Czarek Optymalizator, kocham cię, Czarku, to wiesz, to jest wtedy 1 na 10, tak? No, chodzi o to, że jak to gra, tak? Tylko to już od graczy, to już typowo od graczy zależy, ale zaimplementowanie... Ale możliwości są tak, wrednego zagrania. Ale to jest naprawdę świetna, to jest świetna gra euro, tak? I w tych kategoriach będę mówił, że to jest naprawdę super gra euro z mechanizmami, które Lony świetnie wrzucił
do takich gier, tak? Bo to nie jest 18XX, no nie czarujmy się, tak? I na BGG czy gdzieś tam też było, że czy to jest dobre. Sam chyba nawet pisałem kiedyś na forum, że polecam jako, wiesz, wstęp do 18XX. No nie polecam, tak samo jak Poseidon, ale to przy odcinku z Helmutem powiemy. Pamiętajcie, 1 000 000 lajków, będzie odcinek o Helmucie. Czy co, Liliputa i Poseidona rzucamy tu na sam dół? Nie, myślę, że nie. Znaczy, dobra, ale no to jak, Irek, mówisz? Jest to jako 18XX na dół, a jako gra euro to ja bym dał, wiesz, maksymalną notę. No ale więc to jest wybierz. ranking tierów 18XX, więc no Sypaj. dajemy na dół. Dobra, czyli mamy Liliputa i przechodzimy dalej, tak? Czyli już taką ostateczną wersję Austro-Węgier 1824 wersja 2.0 po raz trzeci. Tak, to była wersja na Kickstarterze w 2019 roku. Czym się charakteryzuje oprócz tego, że ma zmniejszoną mapę, tak jak... No ja ci jeszcze wejdę w słowo, bo byłem bardzo zaskoczony, bo słuchałem recenzji Kalandala Tak jest. na YouTubie. Z fajką. Tak, byłem przekonany, że no, znając jego zamiłowanie do gier w stylu 1830, to on to zjedzie po prostu strasznie. A on się rozpływa o tej grze, mówi, że to jest jedna z bardziej brutalnych gier, jakie miał okazję, wiesz, ogrywać. No i kurczę, zaskoczony jestem. Czy rzeczywiście tutaj widzisz tą brutalność, jeśli chodzi o na mapie, no bo on mówił o sytuacji na mapie, nie? Znaczy, wydaje mi się, że to, co wcześniej rozmawialiśmy, że jeżeli jedziesz po tych szynach, to ta gra będzie nudna, tak? I tam nikt sobie nie wjedzie po prostu w swoje tam tory. Ona charakteryzuje się tym, no kurczę, będzie 3000 lajków, to nagramy odcinek o 24. Ona się charakteryzuje tym, że masz małe firmy, które się potem przestawiają w te większe, tak? Skracam. I motyw jest tego typu, że jeżeli chcesz grać agresywnie, to ona będzie agresywna. Jest ten eksport, upgrade pociągów, też jest eksport, tak, to nawet Galatol mi ostatnio poprawił, bo jego grę komentowałem w żartobliwy sposób na BGG. Jest tam i upgrade i eksport pociągów. I eksport polega na tym... Eksport oznacza to tak, że co rundę wypada jakiś tam... Tak jest, co set, tak, co set. No, używajmy polskich słów. Profesor Miodek i Beralczyk nas zjadą. Co zestaw rund operacyjnych wypada pociąg, tak? I ten rush na początku jest lightowo, tak? Bo mówiłem, że u Galatolola, wiesz, jest tam, nie wiem, 6-5 dwójek, on teraz, wiesz, teraz sobie pewnie ostrzy nóż, bo nie pamiętam, ile jest u niego dwójek w 94, ale u Lonego jest 8, tak? 8, jest dużo trójek, dużo czwórek, ale przy czwórkach jest chyba 6 czwórek, ale potem jest nagle są, wiesz, 3 piątki, 2 szóstki i są 8 i dziesiątki. I dziesiątki rastują piątki, co jest fajne, bo piątki nie są permanentne, tak? Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do 30, to wiadomo, że piątki są permanentne, a tu nie. I w pewnym momencie ta gra tak przyspiesza, że nagle jesteś w dupie. I to jeżeli chodzi o brutalność, to wydaje mi się, że tutaj blokowanie to jest kwestia graczy, ale potem eksport pociągów robi taką robotę, że wow, ten przymusowy rush, tak? No właśnie, to powiedz mi, bo często się taki zarzut pojawia w kontekście gier operacyjnych, że pierwsza połowa jest naprawdę ciekawa, a druga już wieje nudą. Czy tutaj dzięki temu eksportowi właśnie ta druga połowa meczu jest nadal pasjonująca właśnie? Bo ona jest długa z tego, co kojarzę chyba, nie? Tak. No, to jest gra Lonego, którą najwięcej razy ograłem i na pewno... O właśnie, jeszcze a propos. 24, ta wersja 2.0 z 2019 roku ma tak zwany wariant na 2-3 osoby, tak? Jest po prostu ścięta mapa i fajnie działa na 2 osoby. Też z Adą grywamy, jej się podoba, mi się podoba, ale to jest właśnie to. Jak gracie pasjansa, to będziecie grali pasjansa. Chcecie grać konfrontacyjnie, wtedy będzie naprawdę bardzo fajnie. Tam jest bot jakiś? Nie, właśnie nie. Tam nie ma bota i polega, no właśnie to jest to, że wiesz, ty budujesz sobie na dole, ja na górze i sobie wiesz, wesoło dodajemy pieniądze, czego nie lubię w grach, ale to co mówisz,
Tak, jest taki motyw, że to przy grach operacyjnych, ale to nie wiem, może też na inny odcinek. Wszystko na inny odcinek zwalam, ale dobra, niech nasi słuchacze tutaj, wiesz, będą w napięciu, jak guma w majtach. To jest właśnie to w tych grach operacyjnych. Na początku jest fajnie, a potem jest nudne dodawanie pieniędzy. Jak zawsze Galatolol mówi, męczenie buły, tak? Że dodawanie miasto plus 10, gdzie tam lepsza trasa. No niestety ja na własnym przykładzie i na własnym, no, na moich kolegach wiem, że tak jest i oni się lubują w tym, żeby wiesz, a może tu będę miał 10 więcej, nie? Przepraszam, kichnąłem. Pierwsza część gry jest naprawdę super, bo są małe firmy i jest motyw tego typu, że kiedy je przekształcić, tam są obligatoryjnie, że tak, jedna firma musi powstać jak 4 padną, jak 5 padną, jak 6 padną, to są te Stadtbahny, tak, Kaiserbahn jest 6 firmą. To już tak mega skracam, ale no możemy naprawdę kiedyś pogadać bardziej szczegółowo o tej grze. Ale motyw właśnie polega na tym, że jeżeli gramy, wiesz, na maksa do końca, tak jak gra każe, tak? Lony mówi, że przy 6 jest to optymalne granie, że ty najwięcej zarobisz, będziesz sobie spokojnie grał, to wtedy jest nudno, tak? Ale tam jest bankrut? Nie ma. Mhm. Zawsze są te, wiesz, tak zwane pożyczki, właśnie czego Okay. nie lubię w grach i to przy Hiszpanii wspomnijmy. Jest taki motyw, że jeżeli każdy gra po tych szynach, to jest nudno, tak? A jeżeli ty grasz tak nagle, że nie będę cisnął do końca, tylko nagle coś zmienię, nie? To jest wtedy wow. I ostatnio właśnie tak graliśmy i ja zagrałem inaczej 24. Wziąłem 2 firmy węgierskie, tam jest Ungarische Bahn, 1, 2 i nagle potem otworzyłem, kisiłem kasę i otworzyłem firmę, która jest tam Bośnia, Hercegowina, Sarajewo na dole mapy. Ale dobra, już nie będę wchodził w szczegóły, naprawdę, nagramy o tym odcinek, bo warto. I nagle, wiesz, gra się zmieniła, tak? I mój kolega Czarek, którego niezmiennie kocham, mówił, używał nieparlamentarnych słów, że go blokuje i robię mu krzywdę, bo on chciał gdzieś tam dojechać, a ja cały czas mu robiłem, znaczy na złość. No grałem pod siebie, tak? Ale zrobiłem coś, czego w życiu bym nie pomyślał, że zrobię, tak? A nagle PD było po mojej stronie i mogłem wybrać sobie takie firmy, jak chciałem. A w ogóle graliśmy we 4, tak? Czarek, Wojtek, Gafik i ja. I wiesz, nagle gra się zmieniła, nie? I to jest dla mnie fajne, że zrobiłem coś poza schematem. Bo jakbyśmy grali zgodnie z schematem, tak? Każdy bierze firmę taką, małą, jakąś i to wtedy byłoby nudno. Ja bardzo lubię taką zabawę właśnie eksperymentalną, bez względu na konsekwencje i skutki później, ale ja lubię badać różne właśnie takie dziwne rozwiązania. A powiedz mi, na 4 osoby ona dobrze działa, bo ona jest też do 6 chyba aż, ale na 4 już działa dobrze? Jest okej, powiem tak, jest okej, ale zagrałbym na maksa, wiesz, żeby było ciasno, bo na 4 osoby jest tak, że każdy ma, to wiesz, swoje firmy, tam jest ogólnie 5 dużych firm, tak to nazwijmy, tych takich średnich, krajowych, bo są potem narodowe, tak, są 3 takie duże, właśnie ten Kaiserbahn, więc myślę, że tak jak w Czechach, to dokładnie tak jak w Czechach, że wiesz, że każdy ma swoją firmę, jest tych 5 dużych firm i każdy sobie będzie i mi brakuje właśnie tego 6 gracza, który będzie tym języczkiem uwagi, który wiesz, będzie musiał zainwestować, tak, że ktoś, kto przełamie schemat. Mi tego właśnie w tych grach brakuje, że ja zwykle robię za tego gracza, który robi coś nieszablonowego i dlatego mi się wydaje, że jak będzie w grach Lonego ogólnie, jak będzie ten gracz, który przełamie schemat, tak, a wydaje mi się, że to jest ten gracz ponad te spółki, tak, jest 5 spółek, dlatego 6 gracz będzie musiał coś kombinować, tak, bo jest gościu, który nie będzie miał spółki i wtedy będzie zabieranie udziałów, coś tam, no, ale no nie, działa ok. Na 4 jest ok, ale jest mimo wszystko są luzy na mapie.
Okej. Ale co jeszcze bym wspomniał, bo tego No. nie powiedzieliśmy, że u Lonego, jak sprzedajecie udziały, tak zwane akcje na giełdzie, to zawsze jest o jeden ząbek, tak, spadek, o jedną kratkę. Nie ma tak jak w 30, że wiesz, sprzedajesz 5 akcji, o 5 spada, tylko zawsze sprzedajesz miliard akcji, a jest jeden spadek, tak. I giełdy są płytkie, więc to już te gry czyni takimi, no lajtowymi, tak. To tego nie powiedzieliśmy, a powinniśmy na wstępie chyba powiedzieć. Tak mi się wydaje. No okej. Czyli mamy tutaj 24, to rozumiem co, ją najwyżej po prostu wrzucić, tak? Do eski? Tak, tak. I myślę, że nawet nasi koledzy z Krakowa też powiedzą, że i chyba jest najlepsze z gier rolnego. Wiadomo, że Janek się tym inspirował przy tworzeniu 94. Stąd to 4 na koniec. Bam. Dobrze, czyli mamy teraz już 2020 wiedeńskie tramwaje, czyli 1840. Tak, Vienna. to już jest skręt, taki mocny skręt Oskryptowany. rolnego. No, nawet nie oskryptowany, ale to jest mocny już skręt ludnego właśnie w ruskie koleje, w euro, tak? Może inaczej. Powiem, dlaczego mi się wiedeńskie tramwaje nie podobają. Grałem na więcej osób, na 2 osoby, jest tam wariant dwuosobowy, bo to i solo, nie wiem, czy solo jest, nieważne. No nieoficjalnie nie ma. Dlaczego mi się nie podoba? Powiem od dupy strony. Dlaczego mi się ta gra nie podoba? Ponieważ każdy kafel w tej grze daje dochód, tak? Każdy kafel jest tak zwaną wioską, tak? Jest plus 10 No, i masakra, tak dalej. liczenie. I tak. I jeżeli nie macie kartki, jeżeli sobie nie zapisujecie, to ta gra jest po prostu koszmarem. To dlatego mówię od dupy strony. Nie lubię jej, bo jest po prostu taką buchalterią i naprawdę pod tym względem bardzo jej nie lubię. A na czym gra polega? Teraz już zacznę od przodu tramwaju. Tam jest taka nowość. Tonę mów. znaczników czarnych z numerami po prostu Tak, na mapie. tam jest taka nowość tak zwana, że jesteście przedstawicielem spółki miejskiej, nie wiem, u nas się to nazywa MZK, Miejski Zakład Komunikacyjny, ja dlatego muszę zrobić 18 OPO, cały czas pracuję nad tym, ale nie jestem tak utalentowany jak Janek. Miejski Zakład Komunikacyjny, który ma różne linie, tam tramwajowe, autobusowe, trolejbusowe, jeżeli jesteście z Gdyni, czy tam nie wiem, gdzie jeszcze trolejbusy, w Gdyni trolejbusami jeździłem. Chodzi o to, że ta W Lublinie wasza... też są. Tak? O kurde, to przyjeżdżam i tym bardziej. Blisku, jadę do ciebie. Wasza duża firma ma takie 3 linie trolejbusowe i to tak naprawdę jak już się mieli 3 małe firmy, no nie czarujmy się, tak? Tylko one mają, tak jak Irek powiedział przed chwilą, jest pełno znaczników, one mają numerki od 1 tam do 15, dobra, 11? teraz strzelam, 15, 12, nie wiem. I one oczywiście jeżdżą zgodnie ze swoją numeracją i patent polega na tym, że te wasze 3 linie dobra, upraszczam, 1, 2, 3, tak, 1, 2, 3, one wszystko płacą do wspólnej kabzy, tak, do waszej, wiecie, spółki matki, tak, wasze 3 linie autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe, to co wjeżdżą, płacą do waszej wspólnej kabzy, do waszej spółki i wy jako prezes tej dużej spółki, która ma te 3 linie pod sobą, decydujecie o tym, ile zostawiacie w spółce, ile wypłacacie. I to na przykład bardzo... Ale nie, to bardzo mi się podoba, tak? Tylko tam jest... Ale to jak ktoś nie ma kalkulatora w głowie, to jest ale znaczy... straszny zastój chyba. Wiesz to, Jedek, tam jest na mapie, na giełdzie taka tabelka, że jeżeli wypłacisz, wiesz... razy 1, dajmy na to, tak, do 100, tak, do 100 to się nie ruszasz, powyżej 100, teraz daję z głowy, więc mogę się mylić, więc tutaj przepraszam Państwa. Między 100 a 200 to jest jeden skok, pomiędzy 200 a 300 to jest tam 2 skoki i tak dalej, nie? Więc to jest taki motyw, że ile wypłacisz, to twoja firma tam na giełdzie skacze, która jest płaska oczywiście jak deska, co tam wspominaliśmy niedawno. To jest fajne, znaczy w sensie nie te skoki, tylko to, że
to, że dysponujesz tą swoim kapitałem. To jest naprawdę taki ciekawy mechanizm i chętnie bym to zobaczył w innych grach, że ten prezes ma wpływ na swoją spółkę, że nie wiesz, jakby standardowe dywidendy, tylko ile sobie zostawiasz w spółce. Czyli poczekaj, żebym dobrze to zrozumiał, upraszczając. Każda spółka zarabia ci pieniądze do twojego portfela, nie zarabia do spółki, tak? Znaczy co? to nie jest spółka. Masz dużą spółkę, tak? Irex spółka No. ZOO i w Irex spółka ZOO masz, wiesz, trzech tutaj, chciałem powiedzieć brzydko, murzynów. Masz 3 gości, którzy na ciebie zarabiają, tak? 3 sutenerów, którzy przynoszą tobie pieniądze, tak? I jako boss mafii ty decydujesz, ile wypłacić swoim ludziom, a ile zostawić sobie. To jest właśnie... Ale a spółka duża? No właśnie, ty jesteś dużą spółką, która ma nie ma trzech portfela małych, takiego... jesteś grubym mafiozem, który ma 3 małe rybki pod sobą. Właśnie to jest to. A na giełdzie jesteś tylko ty notowany, tak? Notowany, jak a propos mafiozo. Właśnie to jest fajne, że twoi ludzie na ciebie zarabiają, a ty jesteś, wiesz, twarzą tej Nie ma tutaj... prywatnego portfela w tej grze. No, znaczy jest, wiadomo, że jest, tak? Ty wypłacasz, ale ty decydujesz, ile wypłacasz sobie. O to chodzi. Jest prywatny portfel. Chodzi o to, że jak zarobiłeś 1000, to... To sobie mogę 737 wypłacić. Dokładnie. Dokładnie. Rozumiem. Tak? Że twoi ludzie znoszą ci haracz, a ty wtedy decydujesz, ile wypłacasz, tak? I to jest ten motyw, i to jest naprawdę moim zdaniem fajne w tej grze, że ty decydujesz, czy wypłacasz na zewnątrz, żeby twoje akcje poszły dalej, czy jednak zostawiasz sobie na nowe tramwaje wiedeńskie. To jest najlepszy patent z tej gry. Jak już mówiłem, to nie podoba mi się to, że jest dużo buchalterii i nie podoba mi się w tej grze, że zawsze trzeba grać na różowe tramwaje. Są fioletowe i różowe. Bo tam jest taki patent, taki rush też przyspieszony, tak, że musisz płacić koszt utrzymania. Tam jakby nie ma czegoś takiego, że się złomują tramwaje, tylko tramwaje starszego typu ci generują większe obciążenia. Najpierw są tramwaje konne i one na koniec gry tam mają minus 300 dochodu. Więc po prostu musisz zastępować nowe tramwaje, tak? Nowy twój tabor, stary tabor nowym taborem, tak? Tramwajowym. I wydaje mi się to oskryptowane, bo ostatnie tramwaje tak zwane różowe, nie tak zwane, tylko one mają kolor różowy, dają plus 200 do dochodu. Więc co byś nie zrobił, to wiesz, masz 200 gwarantowane, czyli dajmy na to 20 na udział, tak? A potem już... Czy stoi, czy leży, to się 200 należy. Tak. I to już jest smutne. I smutne jest jeszcze w tej grze to, że są tak zwane firmy takie, nie wiem, prywatne, dajmy na to, znaczy takie, które gra obsługuje i na koniec te firmy wypłacały razy 10. Tam są etapy w grze, kiedy firmy wypłacały razy 1, razy 2, razy 5, razy 10. I obligatoryjne jest to, że musisz zainwestować w taką firmę, która ci nagle wypłaci razy 10, tak? I nagle wiesz, no jak tego nie zrobisz, to nagle wiesz, ja zainwestowałem i nagle mam dochód 100 razy 10, tak? A ty masz nic. I to jest takie, nie wiem po co to jest, bo można było to równie dobrze obciąć, bo każdy w to inwestuje, po co to jest, te wypłaty razy 10 i to cię po prostu no, pcha w jedną stronę, tak? Tak samo te twoje wypłaty z tych różowych tramwajów. To jest takie no smutne, no. W tej grze buchalteria i to jest dla mnie oskryptowanie, że po prostu zagracie w to 2-3 razy, zobaczycie, że dosłownie trzeba tak grać i no to mi się nie podoba. Oprócz tego, że to jest euro, tak? Bo to jest taka optymalizacja. Tu już nie bardzo widzisz moment do łańskiej fantazji, tak? Żeby wyjść z tego schematu. No nie. Wyrwać się na coś innego, rozumiem. No to damy ją niziutko, tak? Tutaj do D. Znaczy, jeżeli jako gra euro ktoś lubi optymalizować, super. Podejrzewam, że wiesz, będzie wow, nie? Iskierki w oczach, ale nas jako kolejarzy to
No nie, no. Na komputerze fajnie się gra, tak? Na Gamesach to jest. Ze Staszkiem, nie wiem, czy grałem, czy nie grałem. Staszku, pozdrawiam. Niezmiennie. A na komputerze okej, ale naprawdę, jak myśmy grali z Adą i wiesz, musisz mieć kartkę, żeby wszystko notować, to jest takie, no smutne, no. To już jest ponad moje możliwości. Dobra, zróbmy przerwę tutaj. Dziękujemy za wysłuchanie pierwszej części z serii o Lonym i zapraszamy do drugiej. A rozmawiali dzisiaj o grach Lonego Irek I Piton, dziękuję.